Aktualizacja sterownika grafiki psuje komputer? Napraw sobie sam. Karta NVIDIA w Twoim laptopie czy PC-cie? Problem miałeś, masz lub będziesz miał. Jeden sterownik może zepsuć wszystko. Oto Asus za kilkanaście tysięcy złotych. Ale o graniu nie ma mowy. A wszystko przez sterownik. Zostań ze mną, to pokażę, czego musisz unikać oraz jak rozwiązać taki problem. Może obejdzie się bez wizyty w serwisie. Nie masz NVIDIA? I tak zostań. Zaimponuj znajomym. Może oni mają lub będą mieli taki problem. Laptop przestał działać po aktualizacji sterownika NVIDIA. Historia prawdziwa. Klient zadzwonił do mnie z pytaniem, czy bym nie zerknął na Asusa ROG Strixa, bo nie może grać. Wiedziałem, że ma wypasionego laptopa za kilkanaście tysięcy złotych, bo sam pomagałem mu w wyborze. A że czasem da się pomóc przez telefon, to zapytałem, w czym problem. Laptop zawiesza się, kiedy włącza dowolną grę. Zawiesza się tak, że trzeba wymuszać jego wyłączenie. Dopytuję, co było wcześniej. Cóż, nie było klienta kilka tygodni. Wrócił, odpala komputer, jest problem. Okej, sobie myślą, brak niebieskiego ekranu, restartów. Czy wgrały się jakieś aktualizacje? Tak, zaktualizował sterownik grafiki do najnowszej ze strony NVIDIA. No dobrze, proszę cofnąć sterownik i jak nie pomoże, to przyjechać. Nie pomogło. I oto ten laptop na moim stole serwisowym. Laptop zawiesza się podczas uruchamiania gry. Potwierdzenie usterki. Według klienta laptop powinien się poprawnie uruchomić. Odhaczona. A widok cieszy oczy. No dobrze, problem ma być w grach. Ponieważ obecnie znalezienie i odpalenie jednym kliknięciem gry w trybie offline graniczy z cudem, bądź wymaga obejrzenia co najmniej kilku poradników, posłużę się klasycznym Valley Benchmark. Normalnie powinien pokazać on, jaki mocarny RTX 4080 siedzi w tym laptopie. Ale nie pokaże, bo laptop się zawiesił. Komputer lub laptop zawiesił się. Jak wymusić wyłączenie? Wymuszone wyłączenie może spowodować utratę danych, a w rzadkich przypadkach uszkodzenie dysku twardego. Z doświadczenia powiem, iż zwykle kończy się co najwyżej na uszkodzonej strukturze plików, ale ta niestety faktycznie może prowadzić do uszkodzenia danych. Ale przecież codziennie robisz kopię zapasową danych, bo robisz, prawda? A jakoś trzeba teraz ten komputer wyłączyć. Więc jak wyłączyć, gdy się zawiesi? PC-towi można chociaż odłączyć wtyczkę z gniazdka zasilania, bo obecny przycisk Reset, o ile jest, służy ostatnio głównie do zmiany światełek. Otóż w laptopach i PC-tach jest ta sama zasada. Trzyma się przycisk Power wciśnięty powyżej 5 sekund aż do zauważalnego wyłączenia. Sytuacja się komplikuje, jeśli system ma ustawione usypianie jako reakcję właśnie na przycisk Power. Wtedy nie zdziw się, jeśli laptop tylko się uśpi i będziesz musiał powtórzyć procedurę. Dlaczego zmiana sterownika nie zadziałała? No dobrze, idę w zaparte, że dobrze zdiagnozowałem problem, rozmawiając z klientem przez telefon. Cofam sterownik o 2 wersje. Jednak gdy uruchamiam benchmark lub grę, nadal wiesza się. Co jest? Podłączam pod zewnętrzny ekran. Myślę sobie, skoro ma mi się zawiesić, to niech się to chociaż fajnie nagra. Odpalam benchmark. Ignoruję ten błąd, ponieważ w fazie testowania nie ma on żadnego znaczenia i ten sam sterownik, który powoduje wieszanie się na ekranie laptopa, po HDMI na zewnętrznym tego nie robi. Czyli moje podejrzenia były zasadne. Należy się tu wyjaśnienie. To nie jest pierwszy przypadek, zapewne też nie ostatni, w którym seria sterowników NVIDIA wydanych jeden po drugim u określonych użytkowników generowała problem, który następnie był powielany, aż w końcu wyeliminowany. Co gorsza, dotyczy on poprawnego działania laptopa. Usunięcie nieprawidłowo działającego sterownika. Zwykle nie ma takiej potrzeby. Tutaj się jednak rozpędziłem i zastosowałem doskonałe narzędzie jak Display Driver Uninstaller. Jeśli go nie znasz, odnotuj, że takie istnieje, ale absolutnie nie namawiam do jego stosowania bez powodu, ponieważ możesz wtedy mieć chwilowy problem z zainstalowaniem sterownika właściwego. W większości przypadków po prostu zainstaluj sterownik, który Cię interesuje. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, wtedy możesz faktycznie powrócić do DDU, ale polecam zrobić to właśnie w tej kolejności. Najlepsze sterowniki NVIDIA. Jak znaleźć najlepszy sterownik na mój sprzęt, na moje ulubione gry oraz programy? Oto moja sprawdzona metoda, która jednocześnie skutecznie rozwiązuje problem zawieszającego się komputera. Pobieram plik, nie wymagający instalacji, co ważne, który mi w tym pomoże. Wchodzę na stronę Tech Power Up i pobieram NV Clean Install.
Uruchamiam. Przechodzę do Manuele. Jeśli lista jest pusta, zaznaczam Show All Versions. I teraz najfajniejsze. Wybieram sobie sterownik, który mnie interesuje. Podpowiem tylko, iż mamy wersję notebook, czyli logicznie laptop, desktop, czyli PC, komputer stacjonarny oraz studio, czyli twórcy treści, aplikacje projektowe z uwagi na ich maksymalną kompatybilność i stabilność, ale niekoniecznie wydajność w grach. Na potrzeby tego laptopa cofnąłem się aż za bardzo, ale miałem chwilę wątpliwości co do mojej diagnozy po 3 nieudanych podejściach. Przechodzę dalej i wybieram Recommended. Jak widać z opisu, w przypadku PC-ta można odhaczyć NV Platform Controllers. Przechodzę dalej. Obecnie, w zależności od prędkości łącza, aplikacja pobiera właściwy sterownik. Zaznaczam 4 pierwsze opcje i przechodzę dalej. Wybieram Build Package, wskazuję miejsce do zapisu, np. pobrane i za chwilę stanę się właścicielem czyściutkiego sterownika bez nakładek typu GeForce Experience czy NVApp. Tak możesz zbudować sobie bazę swoich ulubionych sterowników. Nie stracisz ich. Ale jeśli potrzebujesz nakładek od NVIDIA, bo ich używasz, ściągnij pełną wersję sterownika bądź indywidualny instalator nakładki. Oczywiście aplikacja ma kilka innych ciekawych opcji, jednak skupiam się tylko na sprawdzonych i co najważniejsze prostych. W międzyczasie pakiet się zbudował i teraz można zamknąć okno aplikacji bądź od razu przystąpić do instalacji sterownika. Rozwiązanie problemu sterownika NVIDIA. Przeprowadziłem kilka szybkich testów na różnych sterownikach. Okazało się, że klient instalując cofnął się o jedną wersję sterownika za mało, by laptop zaczął poprawnie funkcjonować. Przygotowałem mu na wszelki wypadek tę wersję w formie instalatora i zostawiłem w folderze, gdyby problemy wróciły. Jak radzić sobie ze sterownikami? Przede wszystkim nie zakładać, że nowe to lepsze. Unikać wszelkich kombajnów służących do aktualizacji sterowników. Jeśli jesteś świadomym użytkownikiem, używaj. Jeśli jako świadomy użytkownik zainstalowałeś takie coś użytkownikowi nieświadomemu, odinstaluj mu. Oczywiście to tylko rada, to ty decydujesz. Jeśli już aktualizujesz, rób to po jednym sterowniku. Przetestuj, aktualizuj kolejny. Nigdy pakietowo, bo nie będziesz wiedział, który powoduje konflikt. Zanim jednak cokolwiek zrobisz, zrób kopię zapasową danych. Powodzenia!